YouTube, czas na polskiego fish and chipsa. Witajcie YouTube'owa społeczność. Słuchajcie, dzisiaj będzie ryba, z frytkami, a to tylko i wyłącznie wina miejscówki z Huddersfield, która serwowała mi przepyszną surówkę i ta surówka narobiła mi chęci na rybkę. Także zostańcie, jedziemy już, jak wiecie, się domyślacie i umiecie czytać, do Crew. No i co? Czas na polskiego fish and chipsa. Jeżeli, drogi rodaku i droga rodaczko, mieszkacie w Anglii i nigdy nie spróbowaliście fish and chipsa, to pytanie jest, co wy tu robicie, nie? Fish and chips to jest taki kotlet schabowy Wielkiej Brytanii. To jest mus. Ja swojego fish and chipsa ulubionego mam i od czasu do czasu z miłą chęcią tam się wybieram. Jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam Cię, misiek. Przepyszny fish, fajna miejscówka, fajna atmosferka. No i co jest też ważne, że bo to jest i takeaway, i restauracja, też serwują winko. Ja uwielbiam na przykład białe winko do fisza. Nie powiem Wam miejscówki, bo zaczniecie ją oblegać i później będzie problem ze znalezieniem stolika. Ludzie lubią dramy i lubią komplikować sobie życie. To jest cytat z komentarza, konkretny cytat konkretnego motywatora Polski, czyli Janusza Motywatora. Ja nie lubię dram, nie lubię komplikować sobie życia, staram się ciężko pracować, żeby po prostu sobie ułatwiać wszystko, bo na tym według mnie życie polega. To nie jest jakaś wieczna walka, to nie jest jakieś, wiecie, męczennictwo, nie tędy droga. Oczywiście mogłem sobie utrudnić życie i po prostu na wariackich papierach jechać do tej miejscówki i tylko się łudzić, że będą mieli tą rybkę. Ale co trzeba było sobie ułatwić i zadzwoniłem wczoraj do miłej pani i miła pani mnie poinformowała, że rybka jest i nawet 2 rodzaje rybki, także zobaczymy, co będzie. A co? Jedziemy do Crew. Crew nowa jest miejscówka. Przestańmy już się patrzeć na moją facjatę, bo zaraz przyłączycie wideo. Może Ania coś powie ciekawego, bo nigdy w życiu nie byłem w Crew. Jedyne co myślę o Crew to oczywiście Bentley, na którego jeszcze mnie nie stać. Także słuchajcie, subskrybujcie i zbieramy na Bentleya dla PL-a. Crew, położone w hrabstwie Cheshire, to miasto znane z historii kolei i inżynierii. W XIX wieku stało się kluczowym węzłem kolejowym dzięki Crewe Works, fabryce lokomotyw. Obecnie jest siedzibą luksusowego producenta samochodów Bentley Motors. Crew Aleksandra FC, lokalny klub piłkarski, słynie z wychowywania młodych talentów. Dzięki planowanej linii szybkiej kolei HS2 miasto zyska na znaczeniu jako ważny punkt transportowy w Wielkiej Brytanii. Crew łączy industrialną przeszłość z nowoczesnym rozwojem. Crew to także miasto z ciekawą etymologią. Nazwa pochodzi od staroangielskiego criff, oznaczającego gniazdo. Panie i panowie, albo mi się wydaje, albo jesteśmy w Crew. Hej, za mną polskie smaki. Idę na obiadek, a wy jak chcecie, to zapraszam do mnie, a na koniec pamiętajcie, że podsumowanie, wajby, ceny, porcje. Dawajcie, polskie smaki. Crew. Te stoły tutaj są idealne, bo mogę talerzyk zostawić, mam jeszcze troszkę miejsca nad głową.
no, często muszę kombinować, często muszę kamerę tam dawać czy coś, ale póki co, oczywiście nie wyprzedzamy, jest to chyba jedna z moich ulubieńszych miejscówek, ale nie zapyszajmy, czekamy na jedzenie. Hej, wjechało pierwsze danie i jest to zupa. Jestem w niedzielę, czyli domyślacie się jaka to będzie zupa, ale powiem wam, że ono tutaj jest, jeszcze tego nie widzicie, ale ten zapach po prostu jest niesamowity. Polish flavors i musiał być rosołek. Ale zanim spróbujemy ten przepysznie pachnący rosołek, chciałem Ci tylko powiedzieć, że to miejsce już ma przewagę nad wieloma dotychczasowymi miejscami, które odwiedziłem, gdyż serwują alkoholik. Wasze zdrówko, kopiujemy motywatora numer 1 w Polsce. Hej. Jest sól, jest pieprz i jest magii, a ja magii nie używałem już lata. Spróbujemy zawsze sobie solę i pieprze bez w ogóle spróbowania na początek. Dobra, pierwsza łyżka. Od razu mi się kojarzy z domowym rosołem i taka historia, bo w niedzielę zawsze, nie wiem jak wy, ale u nas bardzo często był w niedzielę rosół, a że w soboty się wychodziło gdzieś na jakieś disco, to w niedzielę idealnie wjeżdżał rosół na ból głowy. Tutaj w ogóle przygrywa polska telewizja, muzyczka i mam nadzieję, że tak to pokombinuję, żeby zaraz za prawa autorskie mnie nie ściągnęli. Także trzymajmy kciuki, żeby dźwięk wyszedł dobry. Hej, tak sobie siedzę, czekam na drugie danie i myślę, oczywiście z winkiem w ręku, że tak naprawdę takie miejsce pyszne póki co jedzonko, ale podejrzewam, że nie oszukujmy się, drugie danie też będzie pyszne. Przymiła pani, alkohol, polski alkohol, no winko nie jest polskie, no ale są piwka polskie, wódeczkę, można szotę sobie wziąć. Czemu to miejsce jest puste, nie? Niedziela, ludzie powinni przyjść sobie na obiadek, wesprzeć tutaj lokalne biznesy, nie jakieś McDonaldy jeść. No, szkoda. Dobra, polski fish and chips wjechał. Także co, bez zbędnego jakiegoś gadania, w sensie będę gadał, bo chcę wam to wytłumaczyć. Zobaczcie, co to jest. Fryteczki jak frytki. Zakładam, że one są mrożone i nie ma znaczenia, bo już próbowałem jedną, jest dobra. Biała rybka rozpadająca się, to jest dorsz i w ogóle panierka, którą tu widzicie, ona jest kukurydziana. I 3 rodzaje suróweczki, kapusta, jakaś tam, widzę kawałki rzodkiewki, zaraz to spróbujemy i też jakaś tam, mówię tak, że to jest chyba coleslaw. Dobra, próbujemy każdy składnik po kolei, wjeżdża fryta, już jest posolona, tak jak mówię, po prostu frytka. Nie wyobrażam sobie tego jedzenia z ziemniakami. Wjeżdża rybka. Pyszota, warto było to jechać godzinę 20 minut. A jak wiadomo, rybka lubi pływać i będzie pływała w winku, które dzięki Bogu serwują w tym lokalu. Jestem przeszczęśliwy. Dobra, winko jest. Teraz
Kapusta. Dobra, surówka numer 1 to jest chyba coleslaw. Ta, troszkę słodkawa, z dodatkiem majonezu. Jest dobra i nie mówię, żeby teraz przydziobać komukolwiek, ale zobaczymy kolejne. Ta ma rzodkiewkę, widzę koperek, też jest dobra. W ogóle fajny jest ten miks, że są 3 różne i tak naprawdę 3 są dobre, ale ja czekam na numer 1 dla mnie do ryby i do frytek, czyli na bazie kapusty kiszonej i teraz ona wjeżdża. To jest numer 1. Jak już zauważyliście, wjechało ciasto i ciasto nowość, której oczywiście jadłem kiedyś tam, ale póki co w mojej 7-8 odcinkowej historii kanału nie jadłem takiego ciasta jeszcze, czyli Snickers. Lekko jest kremik, bita śmietana, o, to jest to słowo. Czarna kawa, do tego ciasteczko nice touch, jak to mówią. Czas spróbować ciasto. Pyszota. W ogóle dobrze jest to, że teraz zaczynam łącznie z Huddersfield i teraz Crewe i oczywiście będą następne miejscówki. Będę wyjeżdżał coraz dalej od mojej miejscowości i wracał w ten sam dzień. Póki co, zobaczymy, plany są, ale póki co w ten sam dzień wracam zaraz po jedzonku i co? Obowiązkowo musi być coś słodkiego. Tak sobie wmawiam, ale tak naprawdę chcę spróbować desery i kawka, czyli czarna, bez żadnych mleków, cukrów. Czas spróbować kawę. Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś miałem epizod cappuccinowy, ale od jakiegoś czasu, jeżeli mam pić kawę, to piję czarną bez cukru, bez żadnego mleka i nie wiem jak wy, możecie napisać w komentarzu. Po prostu idealnie się komponuje z deserem. Nie wyobrażam sobie jeść deser, który jest słodki, nie za słodki, taki wiecie, mdły, jest słodki, taki jak ten Snickers i do tego jeszcze słodzoną kawę, nie? Idealnie yin-yang, pyszota. Dobra, opuszczamy polskie smaki, Polish flavors i co? Wbijamy do mnie. Trzeba podsumować. Witaj mój drogi widzu, fajnie, że dotrwałeś do tego momentu, kiedy PL, czyli ten tu gościu, podsumuje miejscówkę. Dzisiaj byliśmy w miejscowości o nazwie Crewe, w lokalu o nazwie Polish Flavors, czyli polskie smaki dla może widzów, którzy nie muszą po prostu uczyć się języka angielskiego, bo na przykład mieszkają w Polsce. I taka mała uwaga, którą poruszałem prawdopodobnie wcześniej. Tak, poruszałem w tym tutaj odcineczku. Mieszkam 20 lat w Anglii i uważam, że anglojęzyczne nazwy lokali są jak najbardziej na plus. Nie odstraszają innych. Polacy i tak wiedzą, że to jest polska miejscówka.
No i lepiej po prostu, nie wiem, wypowiedzieć Polish flavors dla obcokrajowców niż, nie wiem, karczma Bartłomieja. Nie wiem w ogóle, czy taka nazwa jest, ale wiecie, o co chodzi, nie? Zanim podsumujemy cenę, zanim podsumujemy wajby, porcje, damy ogólny, finalny werdykt, to chciałbym tylko powiedzieć, że od razu może będziecie się domyśleć werdykt, jaki padnie po tym. Na bodajże 10 miejsc, które już odwiedziłem, chyba to jest takie jedno z moich naprawdę solidnych faworytów. Przemiła pani obsługiwała, jedzenie przepyszne, porcje bardzo duże. Lokal też, jeżeli widzieliście odcineczek ostatni z Liverpoolu, tam był mały, taki cozy lokal i to też jest fajne, wszystko jest fajne, tylko różnica jest pomiędzy dużym lokalem a małym, dla mnie osobiście, że ja po prostu się swobodnie czuję, żeby nagrać. Po prostu źle, no nie źle, ale dziwnie się jeszcze czuję z tą kamerą, a tym bardziej, jeżeli ktoś mnie zna, parę osób z Was mnie zna, zawsze skrywałem swoją prywatność, moją twarz, a teraz jem schabowego i mówię do kamery o tym. Także coś jest nowego, nowa przygoda w życiu, nowy challenge. Ten lokal jest taki, jaki widzicie. Naprawdę jest dużo miejsca. Rozmawiałem z panią po przepysznych posiłkach. Pani powiedziała, że wynajmują też na jakieś uroczystości, czy to urodzinki, czy to nie wesela, ale co tam jeszcze? Aha, komunie, jakieś chrzty. Także słuchajcie, tutaj właśnie leci sobie z ich Facebooka. Link będzie standardowo w komentarzu przypiętym, w opisie. Kontaktujcie się, wspierajcie takie inicjatywy, wspierajcie takich ludzi i jedzcie takie jedzonko, nie? Bez żadnego biadolenia ponownego, czas podsumować jedzonko. A więc co, wybrałem się tam w niedzielę, a niedziela, wiadomo, to jest Narodowy Dzień Rosołu w Polsce i dla Polaków. Także rosołek też wjechał i był przepyszny. Nie było porcji małej, dużej, po prostu była jedna porcja i ta porcja była naprawdę sowita. Rosołek, który widzicie, kosztował 4 funty. Drugie danie, wiadomo po co tam pojechałem, ryba. Ja wziąłem sobie dorsza w panierce kukurydzianej, nigdy w życiu tego nie jadłem i małe sprostowanie, bo wideo oczywiście parę minut wcześniej powiedziałem, że nie przypominam sobie, żebym jadł i skontaktowałem się z moją drogą, ukochaną mamusią i moja mamuśka powiedziała, że nie jadłem takiej, to znaczy ona nie przygotowała. Czyli bezpiecznie mogę wracać do domu, miotłą, ani żadnym jakimś pasem nie dostanę po plerach. Nigdy w życiu nie jadłem ryby z panierką kukurydzianą, a ta była przepyszna. Cały zestaw, fryteczki, rybka, 2 kawałeczki, 3 rodzaje surówki, kosztował 12 funtów 90 pensów. Na deser miałem ciasto dnia, pani pokazała mi 2 kawałeczki, które były, jeden podejrzewam, że to był sernik, drugi Snickers, a że ja sernikiem jakimś fanem wielkim nie jestem, oprócz tego, co jadłem w Liverpoolu. Ostatnio w Liverpoolu dosyć się działo, zachęcam, żebyście zobaczyli ten odcineczek. Tak czy tak, jeżeli zobaczyłem Snickersa, to wybór był prosty. Wjechaliśmy w Snickersa, do tego kawucha, ale tak, po kolei. Ciasto, które kawałek naprawdę widzicie, że jest solidny. Ciasto kosztowało 3 funty 50 pensów. Musicie mi wybaczyć pewną rzecz, że jakkolwiek zawsze mówię, ceny sprawdzamy, wajby, sprawdzamy dania i relacje robię i Wam to wszystko pokazuję z wielką przyjemnością. Nie zawsze na menu, tutaj właśnie też widzicie, nie zawsze po prostu są ceny jakichś tam produktów.
Ja rachunku nie biorę, a domyślam się, że w większości to rachunki są takie, że wiecie, że po prostu jest cena i to wszystko nie ma wyszczególnionych, chyba że są i po prostu zacznę brać te rachunki. No i co? I tutaj, jeżeli widzicie to wszystko, zupka, danie główne, deser, kawa, lampka wina, podkreślam, lampka wina duża, to całość kosztowała 29 funtów 40 pensów. I z tego wszystkiego, odejmując ceny, które znamy, wychodzi na to, że kawa i lampka duża, lampka białego wina, kosztuje 9 funtów. Nie mam pojęcia, jaki jest rozłam, nie zgaduję, nie ma to najmniejszego znaczenia. Natomiast znaczenie ma to, że 29 funtów 40 pensów za to, co widzicie, za jakość, za porcję, lampka wina. Dla mnie to są zawsze propsy, jeżeli polski lokal w Anglii serwuje jedzonko i serwuje polski alkohol. Kurczę, no to jest taka wizytówka. Ja nie mówię o jakichś tam, wiecie, menelach czy coś takiego. Po prostu przyjeżdżasz, chcesz sobie schabowego zjeść, chcesz sobie rybkę zjeść, bierzesz lampeczkę wina, bierzesz łomże, żubra, nie wiem jakie piwka wypijecie, możecie dać znać. No i co? No i ja uważam, że właśnie taka inwestycja w licencję to jest jak najbardziej na plus dla lokalu. I tutaj w Polish Flavors nie dość, że nazwa, propsy, licencja, propsy. Finalny werdykt nie mógł być inniejszy dla Polish Flavors albo polskie smaki w miejscowości Crewe. Fanfary, smaczy. Ta miejscówka jest super, jedzonko jest przepyszne, przemiła atmosfera, przemiła obsługa. No i co? Ceny? Ja uważam, że 30 funtów za to, co miałem, plus lampka wina. Ja podkreślam te lampki wina, bo jeżeli ktoś chodzi po lokalach jakiś tam i to wie, że na przykład taka lampka wina potrafi kosztować dosyć. I z lampką wina, deserem, to wszystko co jadłem, 30 funtów. Uważam, że cena jest bardzo dobra. Dowożą, także jeżeli też chcecie spróbować, na przykład nie chcecie wam jechać czy coś, oczywiście lokalnie, nie? To dajcie znać i fajnie też, żeby oni to sami dowożą, żadne Uber Eats, Just Eat. Trzeba wspierać, trzeba po prostu wspierać. Tak jak mówiłem wcześniej, że trochę szkoda, że jest taki lokal, jedzenie jest pusto, ale tak jak z panią też rozmawiałem, po prostu w okresie, w którym byłem, to było przed świętami, po Sylwestrze, ludzie wiadomo, jeszcze mają sałatki do jedzenia, ryby po grecku do jedzenia ze świąt. Mam nadzieję po prostu, że ludzie tam dalej przychodzą i te lokale są pełne. Jeżeli w jakikolwiek sposób to wideo pomoże też, jakąś malutką cegiełkę dam, to z miłą chęcią to zrobię. No i słuchajcie, dzięki za dotrwanie do końca tych wypocin YouTube'owych. Krótka przypominajka, TikTok tutaj jest. Na TikToku w czwartki wjeżdżają zawsze zwiastuny odcinków, które będą w niedzielę o 19. Jeżeli znacie jakieś miejscówki, które chcecie, żebym odwiedził, fajne miejscówki albo te też niefajne, bo chciałbym w końcu może dać jakąś suszę komuś, w komentarzu poproszę. Epizodzik wjeżdża w niedzielę przed pracą, jeżeli ktoś pracuje od poniedziałku do piątku. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować za to, że byłeś i byłaś, za to, że spędziliście te parę minut ze mną. No i co? I życzę wam spokojnego tygodnia w pracy, bez żadnych afer koperkowych. Trzymajcie się.